Dobry? Dobry. Będę pana. Cześć. Iwona. Cześć, Mirek. Masz chwilę? Jasne. 40 Mogę mikrofon podłożyć? Ale się nie będziesz stresować? No jasne. Czy będziesz? Będę. Nie ma się czego stresować. Robię taką serię wywiadów z kierowcami zawodowymi na temat szacunku dla kierowców. Szacunek Zgadzasz dla się? kierowców. No Ja mam jasne. tutaj całą listę pytań. Jak to się w ogóle stało, że jesteś kierowcą? Zawsze chciałem być kierowcą i zacząłem jeździć 20 lat temu. Najpierw międzynarodówka, na międzynarodówce byłem 15 lat, a teraz osiadłem na wahadle. Obsługuję już wahadło. 4. rok. Takie krajowe czy międzynarodówka? To jest krótkie wahadło z firmą Borg-Warner. Tu jest ich magazyn zewnętrzny i Okej. wozimy I komponenty. skąd taka zmiana? Skąd taka zmiana? Bo troszkę przez pandemię, gdy wybuchła pandemia, byłem kierowcą autobusu wtedy. Niestety skończyło się. W marcu zrobiłem ostatni kurs i siedziałem w domu, ale już w sumie nie za bardzo chciałem wracać na międzynarodówkę, bo zrobiło się niebezpiecznie, zrobiło się tak bardzo urzędowo, tak przez pandemię, przez te kontrole wszystkie, które się w tym czasie zaczęły i znalazłem pracę na wahadle. Codziennie w domu? Codziennie, tak. Fajnie. Ja to całą Jest listę. różnica, Dlaczego w ogóle wykonujesz tę pracę? bo tak jak mówię, chciałem być kierowcą zawsze i zostałem. A masz kogoś w rodzinie? W transporcie pracującego? Tak. Kierowcę? Tatę? Tak. Nie, tata nie, ale z rodziny kuzyni pracują. Podobało mi się. Ile średnio spędzasz czasu na drodze? W tej chwili to jest 12 godzin, bo po 12 godzin pracujemy. Jak jeździłem na międzynarodówkę, to była Hiszpania. No to 2 tygodnie, weekend w trasie i powrót. I wtedy ile byłeś w domu? Zależy. Jeżeli był jakiś szybki wyjazd, no to po prostu zwyczajnie weekend. Okej. A masz żonę? Masz dzieci? Masz Tak, rodzinę? mam żonę, mam dzieci. Jak ci się udawało to jakoś prowadzić życie prywatne, jak byłeś na międzynarodówce? Starszy syn, byłem w domu wtedy, kiedy starszy syn dorastał, natomiast młodszy, no przegapiłem zwyczajnie te lata. A czujesz, że twoja rodzina, twoje dzieci są dumne z tego, że ty jesteś kierowcą zawodowym? Raczej tak. Tak myślisz? Tak myślę. A jeżdżą z tobą w trasę czasami? Jeździły, chłopaki moi jeździli, żona niestety nie, bo nigdy nie miała takiego urlopu, który mogłaby wykorzystać na wyjazd. Myślisz, że któreś z twoich dzieci będzie kierowcą zawodowym? Nie. Znaczy w tej chwili starszy syn ma dobrą pracę, młodszy będzie zdawał maturę. Nie chciałbym, żeby byli kierowcami zawodowymi tylko i wyłącznie, bo można być kierowcą, ale oprócz tego można sobie, no nie wiem, wyjechać na jakiś miesiąc czy dłużej w trasę, jeśli by chcieli. Na przykład uważam, że w podwójnej obsadzie byłoby tak optymalnie. A dlaczego nie chciałbyś, żeby byli? Co jest nie tak z tym zawodem? Bo to nie jest praca, która... To znaczy nie jest praca dla człowieka, który ma rodzinę. Nie jest to praca dobrze opłacana, bo nie jest. To jest zbyt długi czas poza domem, zbyt długi czas w pracy. Po prostu, no przecież wiesz, masz pauzę i też jesteś w pracy. I to jest 2 tygodnie ciągłej pracy. Także uważam, że to nie są pieniądze, które wystarczałyby za tą pracę wykonywaną. Rozumiem. A czy czujesz się dobrze traktowany na załadunkach, rozładunkach? W tej chwili to jest zupełnie inna praca, bo w tej chwili ja jeżdżę jak MKS i mam godziny odjazdu, mam godziny przyjazdu, 40 minut stoję pod rampą. W tej chwili nie mam absolutnie żadnych uwag do załadunku czy rozładunku, natomiast no, za granicą było bardzo źle.
No, tam rządził magazynier, który miał swoje gorsze dni czasem lepsze. Awizacja, owszem, była awizacja, był termin rozładunku. Wszystko szło sprawnie, dopóki coś się nie zaczęło psuć. No, jakiś tam poślizg na trasie, 30 minut spóźnienia i stoisz 3 dni, czekasz, bo akurat nie ma wolnego okienka. A pod kątem szacunku także? Od strony ludzi z biura, ludzi, którzy jakoś tam... Raczej w porządku. Jeśli chodzi o samo biuro, no, kierowca dobrze traktowany, natomiast na drodze to jest już gorzej. Jakieś uwagi dla kierowców? Do kierowców osobówek przecież wiesz sama. No. Kierowcy osobówek no, nie potrafią zrozumieć tego, że akurat musisz wyprzedzić, bo ten, który jedzie przed tobą, jedzie 70 i zanim rozbujasz 40 ton, no to chwilkę to schodzi, a on się niecierpliwi, no bo musiał troszkę zwolnić, musiał puścić ten gaz. Nie? No. To jest najgorsze według mnie. No i jak jeździłem czasem ze świeżym, no to na zakazie się jeździło, prawda? No, normalnie ze świeżym się jeździ. Tak. I wtedy no to już złośliwość, bo jedzie w niedzielę, bo jedzie w święto, to trzeba go zahamować. Trzeba mu pokazać, że ja tu rządzę, bo ja jadę na wakacje, a on skąd się tu wziął? Bo jest zakaz dzisiaj, prawda? I to jest najgorsze, najbardziej irytujące. Jakbyś miał sobie wyobrazić taką idealną pracę kierowcy zawodowego, to jakby ona wyglądała? Tak patrząc na to całościowo i międzynarodówki i teraz widzę, że jesteś tutaj i widzę, że jest Ci tak bardzo dobrze. Tak. A gdybyś był na przykład jeszcze lata temu na międzynarodówce, to jak sobie byś wtedy wyobraził taką idealną pracę? Bez kontroli. Bez kontroli, jasne. I z załadunkami, gdzie nie trzeba czekać, tak? Oczywiście. No, czasem wiesz jak jest. No, kończy ci się czas, nie załadują cię w piątek i stoisz do poniedziałku. Niestety, to jest najgorsze. A już można by było wracać do domu, nie? Jeśli ta praca się skończy, to będę szukał w przewozie osobowym jednak. Jednak? W przewozie osobowym go jakoś żałuję, że te autobusy się skończyły. Mogłem wrócić, ale akurat autobusy to jest taka sezonowa praca. Bo w zimie jest kiepsko, można ewentualnie gdzieś na jakiejś linii pracować, prawda? Nie jakieś przewozy turystyczne, ale na razie jest mi dobrze tutaj. Po prostu no, mogę sobie coś zaplanować, praca jest zmianowa, jest przez cały tydzień. Weekendy też, no, ale grafik jest tak ułożony. Mamy też wpływ na to, jak się ten grafik układa, że można sobie zaplanować naprawdę, czy jakieś wakacje, czy jakieś chwilowe, kilkudniowe przerwy. Jest nas na wahadle 5 na stałe. Oprócz tego chłopaki i spedytorzy z firmy nam pomagają. W razie jakiegoś zastępstwa czy czegoś, no, nie narzekam absolutnie. A jak jeździłeś po Europie, to jakie miałeś najlepsze, ulubione kierunki? Iberyjskie kierunki. Dlaczego? Portugalia, Hiszpania to jest zawsze. Od kiedy pierwszy raz tam pojechałem, to no, zakochałem się w tych krajach. Bardziej w Hiszpanii niż w Portugalii, ale no, do samej Hiszpanii jeździłem prawie 12 lat. A potem zmieniłem firmę, jeździłem już na te bliskie, Holandia, Belgia, na Beneluxa. To już nie było to, ale to z kolei na Beneluxie mnie trzymało to, że byłem w piątek przeważnie w domu. A co najbardziej robiłeś w tej Hiszpanii? Klimat i życzliwy stosunek do kierowców. Tam naprawdę było tak sympatycznie, tak. Tam w Hiszpanii nigdy nie miałem żadnego problemu z jakąś kontrolą, z jakąś policją, czy nigdy nie miałem problemu z jakimiś złodziejami, nie miałem problemu w razie awarii czy coś. No przecież chętnie osobówki się zatrzymywały, pomóc ci.
Nie no, dziękuję, poradzę sobie, ale naprawdę życzliwi ludzie. Może zależy od regionu trochę, ale ogólnie oprócz tego, że jest pięknie, no to jest i też miło. A w drugą stronę idąc, takie kierunki, które najbardziej nie lubiłeś jeździć, które w ogóle najlepiej to nigdy w życiu tam nie pojadę więcej. Nie lubiłem przekraczać szwajcarskiej granicy. Dlatego, że tam jest tyle procedur, tyle się czasu traci niepotrzebnie. Nie lubiłem promów, nie lubiłem Anglii. Dlaczego? Może w Anglii byłem może 10 razy w sumie na takich tam i z powrotem. Na początku troszkę ciężko się przyzwyczaić dużym samochodem do tego ruchu lewostronnego. Ale jak się przyzwyczaisz, to jedziesz, nie? Ale tam uważam, że w Anglii było niebezpiecznie. Pod jakim względem? Pod względem kradzieży. Tam trzeba się było pilnować. Może się zmieniło. Ja w Anglii nie byłem od 2009 roku samochodem wcale dużym. Może się zmieniło, nie mam pojęcia jak teraz jest, ale wtedy było akurat tak, że trzeba było uważać, gdzie się staje. No i przede wszystkim przejście graniczne z Calais do Dunkierki, z Calais do Dover. Imigranci. Wtedy nie było to tak nasilone, jak się teraz słyszy. Ale teraz ja bym się po prostu nie podjąłbym tego fraktu. A czy masz jakąś taką sytuację z tej całej swojej kariery trackerskiej, którą jak sobie przypominasz, to do tej pory masz takie ciarki i do tej pory cię jeszcze mrozi i jakieś takie złe wspomnienia z jakiejś sytuacji? Dużo złych wspomnień nie mam. Było różnie. No, w Portugalii są takie dojazdy do firm po prostu, że czasem ciepło się robi. Ciepło się robi i jak się okaże, że na przykład droga jest za wąska już dla Ciebie, ale nie ma zakazu. No jak przystawicie jakiś balkonik na przykład, bo no jest przejazd przez jakieś osiedle. No ale no nie, imigrantów miałem, ale w porę akurat służby nadjechały i także nie zdążyli się zadomowić. A w drugą stronę jakaś taka sytuacja, co sobie do tej pory wspominasz na imprezach rodzinnych, nieraz opowiadasz, a jak tam gdzieś byłem kiedyś w trasie, to dopiero miałem taką przygodę. Jakichś takich przygód znaczących nie było. Natomiast kiedy byłem pierwszy raz w Hiszpanii, to mnie właśnie zdziwiło, że zjechałem sobie na 45, nie? Z autostrady i tam są takie szersze pobocze. Zatrzymałem się i to była 2 w nocy. I zatrzymała się dziewczyna, 2 w nocy, ona sama, ja sam. Pyta się, czy wszystko w porządku, czy jej potrzebuje pomocy, czy coś się stało, czy mi wezwać policję albo czy wezwać pogotowie. Ja mówię, nie, dziękuję bardzo. Jest w porządku, tylko pauza krótka i jadę dalej. I to mnie tak zaskoczyło, bo nie spotyka się czegoś takiego, nie? Żeby ktoś przychodził do obcego faceta i pytał się, czy wszystko w porządku o 2 w nocy. No to jest istotne. Tak się zastanawiam właśnie, na ile to jest... Na ile to jest ważne dla kierowców zawodowych to, że ktoś z tak z osobówki czasami przyjdzie, się po prostu zapyta, czy wszystko ok, czy nie potrzebujesz czegoś, nie? Tak, tak. Były sytuacje też, kiedy staliśmy, bo było różnie. W korkach się stało. Szczególnie w Bordeaux była taka sytuacja, że była taka wichura. Wtedy była droga zablokowana i przychodzili, oprócz tego, że służby wszystkie ratownicze, którzy przynosili coś do jedzenia, coś do wypicia, mieszkańcy też. Mieszkańcy przychodzili i to było takie sympatyczne, że przychodzili, no, absolutnie żadnych pieniędzy za to nie trzeba było, ale przynosili ciepłe napoje i coś do zjedzenia też. Tak, jesteś kolejnym kierowcą, który mówi, że zszedł jakoś tam z międzynarodówki i zdecydowanie woli krajówkę. Ta krajówka wygląda chyba na ten moment naprawdę dobrze. Polepszyły się nam drogi na pewno przez te lata, które spędziłem za granicą.
Szybkość przejazdu też, no to się liczy, bo dawniej jak zaczynałem, jak trzeba było pojechać z Podkarpacia do Gdańska, no to na pewno nie wystarczyło 10 godzin. No a teraz spokojnie, wiesz, 8 godzin i jesteś na miejscu. To jest też ważne, że jest łatwość przejazdu. No i podejście służb też chyba troszeczkę jakoś inaczej się odbiera. Jakieś takie milej się zrobiło w kraju niż za granicą. No za granicą tak zauważyłem, że patrzą tylko, żeby za coś kierowca zapłacił. Za granicą? Za granicą. Jakiś kraj konkretny na celowniku? No, Co tak wspominasz, jakieś takie najgorsze kontrole? uważam, że najgorsi są Francuzi. Francuzi zdecydowanie, natomiast największa ilość kontroli jest w Niemczech, aczkolwiek Niemcy, jak jest w porządku samochód, jeżeli masz tacho w porządku, to absolutnie nie kopią, nie szukają. No i Czesi i Słowacy. Pokuta, zapłaciłeś kiedyś pokutę? Ja raz taką drobną, jeszcze wtedy korony były, przekroczyłem prędkość na Słowacji, coś 2000 koron, to jakieś takie symboliczne pieniądze to były. Staram się, no żeby nie płacić. Po co? No tak, nie, bo to się pracuje. Tak się zastanawiam, jakbyś miał, załóżmy, że ta praca odpukać kończy się, miałbyś do dyspozycji pracować na międzynarodówce, pracować na intermodalu i znaleźć sobie inną pracę, zupełnie związaną z kierowaniem. Co byś wybrał? No, nie związaną z kierowaniem. Też coś bardziej w spedycję chyba. Okej, a intermodal? Chodzi ci o konkretną firmę? Nie, żadną konkretną. Raczej po prostu naczepy na pociąg, odbieranie naczep z pociągu i rozwożenie lokalnie i codziennie w domu. Tak. Aczkolwiek to, jeśli chodzi o transport, to już chyba się taki wygodny zrobiłem, że właśnie gdyby nie było osobówki, transportu osobowego, to jakieś chyba wahadła dalej. Po prostu jest stabilność tutaj na wahadle. Wiem, że kończę o 5 i do domu, nie? Łatwiej zaplanować życie. Oczywiście, że tak. No dobrze. Ostatnie słowo już na koniec. Jakbyś miał powiedzieć coś, jakiś przekaz dla kolegów po fachu, do wszystkich ludzi na drodze, tak konkretnie. Szanujmy się wzajemnie, szanujmy swój czas, szanujmy swoje zdrowie, nic na siłę, żadnych przekrętów z tachografem na pewno. I tyle szerokości. Szerokości. Super. Dzięki wielkie. Bardzo Dziękuję. dziękuję.